Siemanko, pozdrowienia z Turcji, dokładnie z Istanbulu. Jest to mój drugi dzień tutaj. Thank you so much. O, to co ja chcę, to wiecie. To nieważne. Właśnie idę się przejść na Night Bazaar. Powiem wam, że już trochę chodziłem, bo szukałem kapelusza, który jest dla mnie za mały, dlatego ucinam głowę, bo łeb mam spuchnięty po prostu jak balon. Ale to do jutra, bo noszę gumkę po prostu i muszę tak mieć. Dlatego dzisiaj będę ucinał i mało mnie pokazywał. Także dobrze dla was, bo już trochę się mnie naoglądaliście. Ogólnie z Istanbulu myślę, że nagram dla was jakieś 2 filmy. Później chwilowa przerwa i następnie startujemy z nową serią, czyli kraje muzułmańskie, kraje, które są dla wielu osób, znaczy wiele osób uważa je za niebezpieczne. Ja mam inny pogląd na to, inaczej zdecydowanie uważam. No, także jak ktoś tu dopiero trafił, to pamiętajcie, że za parę dni wylatuję do Pakistanu, Libanu, Syrii, Iranu, Afganistanu i Iraku. Będzie to świetna seria, będę tam jakieś 6 tygodni, także naprawdę bardzo warto śledzić, a następnie lecę do Afryki na 2 miesiące. Szykuje się naprawdę fajna końcówka roku. Spacerek po Grand Bazaar. Muszę kupić jakieś dżinsy. Wiecie, pierwszy punkt to będzie Pakistan. W Pakistanie będziemy jechać pod granicę z Chinami, z Karakorum Highway, gdzie będzie zerowa temperatura. Będziemy szli pod Nangar Parbat, podkreślam, gdzie temperatury też wieczorem spadną do 0 stopni. Także trzeba się ubezpieczyć na to i kupić jakieś dżinsy, bo nie mam żadnych. Wiecie, cały czas mam tylko krótkie spodnie, także jakieś się przydadzą. O kurde, chyba źle poszedłem, bo tutaj już jest wyjście, widzę. Powiem wam, że tyle osób, co mnie zaczepia i jak tego się dowiedzą, że jestem z Polski i mówi po polsku tutaj, to aż jestem zaskoczony. Wiadomo, że to takie pojedyncze słówka, ale mówią. I to się szanuje. Wiedzą, jak podejść klienta z Polski. Nauczę się paru słów. Dobra cena, dobra koszulka. I później to działa na turystów. Powiem wam tak, facetom ostrzegę. Jeśli przyjedziecie tu ze swoimi kobietami, wyślijcie same na zakupy, bo jeśli tu przyjdziecie z nimi, albo przyjdźcie razem, wykupcie co macie kupić i uciekajcie. Na Grand Bazaar jest 61 ulic ze sklepikami, jest ich tu 3300. Wiadomo, są tu bardzo różne, ze wszystkim totalnie, do tego restauracje, kawiarnie, złoto można kupić, ubrania, tak jak mówiłem, wszelkie słodycze, przyprawy, no naprawdę co byście nie chcieli. Także pomyślcie, jak wasza kobieta tu wpada. No to przecież cały dzień może spędzić. Także to taka mała podpowiedź dla was i przestroga, żebyście się w dwójkę tu nie wybierali. Ogólnie to miejsce jest naprawdę świetne, żeby sobie tu przyjść, pochodzić, popatrzeć na różne rzeczy, napić się tureckiej herbatki, zjeść sobie coś. No jak ktoś chce, to sobie coś kupić. Ale można stracić naprawdę bardzo dużo czasu. Ale myślę, że każdy, kto przyjeżdża tutaj do Istanbulu, powinien to odwiedzić, bo jest to największy taki bazar w całej Turcji. Także na pewno warto sprawdzić. Powiem wam, że naprawdę tak jak lubię to miasto, to mało które lubię. Mam parę takich swoich ulubionych i właśnie do nich należy Istanbul. Serio. O, to jest miejsce, żeby sobie wypić dobrego szejka, także napiję się. Wiecie co, że inflację tutaj też widać. Nie wiem jak ceny ciuchów, bo nie wiem jak było wcześniej, ale na przykład jedzenie, jak my byliśmy w tamtym roku w październiku, no to na blogach mówiliśmy, że jedzenie jest tutaj tanie, bo można było naprawdę sporo się najeść za małe pieniądze. I ktoś mi wczoraj napisał wiadomość, że
te nasze vlogi już trochę nieaktualne, bo ktoś tutaj był i wszędzie płacił bardzo duże pieniądze w restauracjach. I po tym jak zjadłem tutaj już teraz, nie wiem, 6-7 posiłków, to powiem wam, że zgadzam się z tym. Przed chwilą byłem zjeść zwykłego kebaba. Taki mięsko na talerzu, ryż, sałatka, no, sałata, moja sama sałata to była i cebula. 40 zł. Za nie wcale taką dużą porcję, taką zwykłą. Wczoraj też byłem zjeść na wagę, to za kolację 80 zł zapłaciłem. Wcześniej gdzieś brałem zwykłego kebaba, takiego z baraniny, rolowanego i on mnie wyszedł prawie 50 zł. Naprawdę, znaczy dobra, to był baranina, jakiś tam ser w środku, ale no, to co było w ostatnich vlogach, co jest teraz, to jest trochę inaczej, pamiętajcie. Ale koniec końcem i tak, tureckie jedzenie jest tak pyszne. O, ile ludzi. No, jest tak pyszne, tak dobrze, ale jechał panie, tak dobrze doprawione, nie ma tak niesamowite przyprawy. I co by się nie działo, jest warte tych pieniędzy. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest przeglądarka VPN Surfshark, którą zresztą jak już wiecie, jak mnie oglądacie, używam od bardzo długo, dlatego serdecznie ją polecam. Powiem wam tak, że wiele razy mnie uratowała, a najbardziej uratowała mnie właśnie jak byłem w Tybecie. Wiecie, w Chinach zablokowane macie totalnie wszystko, Facebook, Instagram, TikTok. Dzięki temu, że mogłem przekierować swoje IP na Polskę na przykład, mogłem korzystać bezpośrednio z tego, co się dzieje tam i nie musiałem się przejmować tym, że w Chinach jest to zablokowane. Bardzo duża pomoc. Teraz jak jestem w Turcji, powiem wam, że też na przykład na Netflixie mam problem z tym, żeby oglądać sobie jakiś film z Polski, także włączam sobie elegancko Surfshark, tak jakbym był w Polsce i mogę oglądać. Dodatkowo, kolejną zaletą jest to, że jak jesteście w restauracji, gdzieś się logujecie i tak dalej, ktoś może wykraść wasze dane. Dzięki przeglądarce VPN jesteście bezpieczni i to jest bardzo duży plus. Jeśli skorzystacie z mojego kodu, który macie na dole podany, jest tam zniżka 83%, plus dodatkowo 3 miesiące gratis, także bardzo polecam. Możecie zalogować się na 4 urządzeniach. Ja aktualnie korzystam z laptopa, możecie zobaczyć, macie przekierowane na Polskę. Następnie na 2 telefonach mam aplikację Surfshark, też zalogowany na Polskę. Także uwierzcie mi, że jeśli zaczniecie używać, to już bardzo często wam się będzie przydawała i jeszcze nieraz wam pomoże. Także polecam serdecznie Surfshark. Na dole macie link. Jestem po prostu w idealnym miejscu, żeby sobie kupić te dżinsy, które muszę kupić. A powiem wam, że tak mi się nie chce, bo jak sobie pomyślę o tym, że trzeba iść to mierzyć, będzie mi teraz coś wciskał jeszcze i tak dalej, że kupić to. Bardzo mi się chce, ale wyboru nie mam, bo bez jeansów polecieć nie mogę. Najlepsze jest to jeszcze, jak przed chwilą mówił mi rzeczywiście, że poszedł, że koszulki fajne i tak dalej. I nawet po polsku mówił koszulki. Ja wiem, że nie potrzebuję. I właśnie mówił mi, że mi może wziąć do pokoiku Secret Room i pokazać, które mają 1 do 1 zrobione. Identycznie. Portfele, paski. Jeszcze jedną rzecz muszę kupić. Przypomniałem sobie. Okulary. Bo ja okulary mam przeważnie na tydzień czasu. Max 2. Zawsze się Ala ze mnie śmieje, że dłużej u mnie nie wytrzymują. Też akurat okularów nigdy nie kupuję normalnych, tylko kupuję zwykłe plastikowe, takie za 20 zł. Bo po pierwsze, rzadko w nich chodzę. Przez to, jak ja mam krzywy nos, ciężko jest dobrać okulary. A dwa za po prostu je co chwilę łamię, gubię albo coś z nimi robię. Więc gdzieś tam siądę przez przypadek na nich, albo gdzieś do kieszeni wsadzę i złamię, do plecaka wsadzę i złamię. Także to jest normalne. Thank you. Także nigdy nie wydaję więcej niż 20 zł na okulary, bo to nie ma żadnego sensu. Ale w ogóle co do nosa, jutro akurat mam wizytę u lekarza. No thank you. Thank you. Zdecydowałem się, że idę sprawdzić
co by trzeba było zrobić, żeby go wyprostować. Trzeba pewną operację, ale jaką? Jutro właśnie będę miał wizytę, także po wizycie Wam powiem co i jak. Czas na jakąś dobrą turecką herbatkę albo kawę, jeszcze się okaże. Powiem wam, że tu taki czaj się dostaje, że działa nieraz jak kawa. To uwielbiam w Turcji właśnie na tych targach, bazarach. To jest wszystko ładnie, kolorystycznie poukładane. Przyprawy, jakieś orzechy, owoce suszone. To jest naprawdę fajne. Herbatka idzie. Słodycze tureckie też. Hello, welcome. Yes, please, sir. Że ma się ochotę na coś słodkiego, ale wiecie jaki jest tutaj największy minus? Że kupuje się za dużo niż da radę się zjeść. A to tak szybko zalepia, że szok po prostu. Ale tu macie o, fajne takie, dużo różnych przypraw. Ciekawe. Czego najgorszego, znaczy jakiego najgorszego z polskiego słowa się nauczyli? Za darmo. Za darmo to wiecie co, no. No nawet już tego nie można dostać, bo trzeba się postarać. Ciekawe, czy to jakieś handmade, czy Chiny. Dobra, powiem wam tak, dzisiejsze zakupy na maksa mi nie wyszły. Jestem tu już prawie 4 godziny i nie załatwiłem prawie nic. Jakoś totalnie nie mam weny. Że będzie trzeba jeszcze wrócić któryś dzień. Przed wejściem do meczetu trzeba umyć ręce, stopy. Oczywiście bez butów się wchodzi. No, a później nasrane wszędzie. W tym mieście po prostu jest tak fajnie. Gdzie się nie pójdzie, to content się sam tworzy. Tu ludzie tworzą content i wszystko to, co się dzieje dookoła. Ci wszyscy sprzedawcy czegoś i tak dalej. Znakomite to jest. Nawet przejście podziemne i patrzcie, co tu się dzieje. Zwykłe przejście podziemne, no i właśnie tutaj muszę kupić okulary. Ale tu 100 lira to jest 16 zł. Akurat cena dla mnie, żeby kupić okulary. Dobra, niestety nie było takiej, jakie ja używam. O, cześć, cześć. Spotkałem właśnie jakichś Polaków. Pozdrawiam, jak to zobaczycie.
ostatnio jak tu byłem, przy moście, przy moście Galata dokładnie, to jadłem tu takie dobre bułki z rybą właśnie. Ci co łowią ryby to je tak sprzedają, elegancko i nie robią to z grilla, ale akurat to było po drugiej stronie, także chyba tam muszę iść. W innym odcinku Wam pokażę jeszcze troszkę więcej. Piękny. I później Wam pokażę jeszcze niebieski meczet i Hagia Sofia i tak dalej. Nie wiem, kto jest długo na kanale, kto nie. Rok tego nie było, coś innego też. O, patrzcie jak tu łowią rybki wszyscy. A pan co tu sprzedaje? Do wyciskania cytryn. Bardzo ciekawe. Patrzcie, wciskacie takie coś w cytrynkę? Ciekawe, ciekawe. Tam z tyłu widać właśnie wieżę Galata. Pójdę tam bliżej też. W sumie w tamtą stronę mam do domu, także czy do hotelu. Siedzą i se łowią rybki. Czy siedzą? Nie siedzą, tylko stoją. Tam siedział akurat, ale reszta stoi. Nie, takie małe. Że to nie ma co jeść nawet. Chyba, że to na przynętę później. Nieźle bokiem idzie, ty. Jaki wariat. Niezłego drifta zrobił. O, dziewczyna łapie wieżę. Ty, patrzcie jaki wielki statek. Że jest raz większy niż tym co płynęliśmy. Te 8 czy 9 samych balkonów, samych piętr z balkonami jest, u nas były 3. Wow. No. Niezły, niezły. Z Alą wymyśliliśmy taki fajny plan, ale nawet nie na przyszły rok, bo w przyszłym roku nie ma szans tego zrobić. Także może jeszcze w kolejnym, w 2025. Fajnie jakby nam to wyszło, właśnie związane ze statkiem. Bo na rejs jeszcze na pewno popłyniemy nie raz, bo powiem Wam, że fajnie, naprawdę nam się podoba. O, gościu z mojej ekipy. Widzę, że z pierwszy dzień po przeszczepie jeszcze moście ściągnęli. A tutaj wieża Galata. Drodzy Państwo. Z góry podobno piękny widok jest. Tylko przygotujcie się na stanie w długiej kolejce. Najpierw w długiej kolejce, żeby kupić bilet, a później, żeby wejść na górę. No, nawet nie wiedziałem, że tutaj też jest restauracja. Tak w ogóle tutaj w Istambule jest chyba jego jedna z najtańszych restauracji, jakie ma. Byliśmy ostatnio. Może tym razem też się przyjadę w sumie. To jest w sumie dobry pomysł. Bo jedzenie było naprawdę pyszne i uwierzcie, że na jego standardy wcale nie było aż takie drogie. Jak byłem w Dubaju, no to tam było chyba z 5 razy droższe niż tutaj na przykład. Muszę sprawdzić, czy może w ogóle jest teraz tutaj w Istambule. Ledwo słońce zachodzi, a już coraz więcej ludzi wychodzi
na ulicę. No i jestem znowu nad Taksim. I ten jeden tramwaj, ten jeden wagon, który jeździ tam i z powrotem. Ta ulica jest niesamowita normalnie. Tutaj zawsze, ale to totalnie zawsze są ludzie. Nie będzie dzisiaj. Tak w ogóle dzisiaj jest piątek. Aha, nie, sorry. Cofam to. Właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest piątek i pewnie sobie gdzieś wyjdę, ale zapomniałem, że jutro o 9 rano mam wizytę u lekarza. Mycie głowy i później właśnie wizytę u lekarza od nosa. I kurde, no, chociaż może coś zobaczę. I że nie wiem. I tak nie mogę się napić nawet, bo muszę uważać. Nie mogę, wiecie, nie mogę pić alkoholu, palić i tak dalej, bo przeszczepię po prostu przez pewien czas. Nie mogę się pocić, nie mogę za bardzo ciśnienia podnosić do głowy, wiecie, nie mogę ćwiczyć. Także tak na razie moje życie jest spokojne i będzie przez pewnie 2 tygodnie. Drugi obiad, zapiekanka taka z baraniną, z serem, bardzo pyszne. I do tego deser, budyń, który jest zrobiony z kurczaka. Jadłem to pierwszy raz, jak byłem ostatnim razem. Powiem wam, że jest naprawdę dobry. Aż ciężko pomyśleć, że to jest kurczak, ale podobno jest. Tak sobie właśnie pomyślałem, że w sumie jak tu jestem, że fajnie by było się tam do Nusreta przyjechać, coś zjeść, bo ostatnim razem jak tutaj byłem, to byliśmy właśnie z Dawidem i z Lalą. I jedzenie naprawdę ma tam pyszne, to nawet nie ma co gadać. I tak jak wam mówiłem, no ta restauracja to w porównaniu do tych innych to jest tania, znaczy w porównaniu, bo w porównaniu do innych to wcale tania nie jest. Jak za burgera na przykład, właśnie nie pamiętam, czy za burgera wyszło 200 zł czy za stek. Jak za steka to normalna cena w sumie. Za burgera no to już trochę dużo, ale to był złoty burger. Znaczy ze złotem na górze. Ale mniejsza z tym. Ktoś powie, że to przesada, ale on był właśnie smaczny. I sprawdziłem sobie, bo często się zdarza tak, że on tutaj jest po prostu. I wiecie, jak ktoś zamawia złotego steka albo coś tam przychodzi, on sam kroi, robi to swoje przedstawienie. Ale sprawdziłem, właśnie jest w São Paulo, w Brazylii. Także go tu nie ma. Nigdy nie wiem, która jest moja ulica. Chyba dalej. No, ale może pojadę. Tylko dzisiaj najgorsze jest to, że jest piątek właśnie. No a w piątek to wiadomo, no. Pewnie trzeba wcześniej zadzwonić, zarezerwować miejsce. No może spróbuję. Nie wiem. Ostatnio tam, teraz mi się przypomniało. Ostatnio jak tam byliśmy, to byłem już, wtedy robiłem mi przeszczep i zęby. I wtedy miałem tak, że miałem takie plastikowe wsadzone, że tylko po prostu, wiecie, żeby były, żeby można było coś tam sobie ugryźć, tak bardzo lekkiego i tak dalej. I właśnie z tymi zębami tam poszedłem, miałem ciężki przekaz. Naprawdę, starałem się jak mogłem jeść, bo to było takie smaczne, ale lekko nie było. Jest dzisiaj sobota, wieczór. No a tutaj żyję pełnią życia. Dzisiaj jest teraz 22. Nie, to jest naprawdę mega. No o której godzinie się nie wyjdzie, coś się dzieje, także za to uwielbiam to miejsce. Na imprezę nie wybieram się żadną, ze względu na to, że nie mogę się nawet napić po przeszczepie. Zresztą samemu iść to też tak średnio, bardzo średnio. Wiecie, w azjatyckich krajach to jakoś inaczej się idzie samo na imprezę.
tam zawsze się kogoś pozna, albo kogoś z hostelu się brało i się szło i tak dalej, i tak dalej. A tutaj tak średnio. Zresztą powiem wam tak, potrzebuję lekkiego resetu. Za parę dni ruszam w podróż. W Pakistanie już będę, dokładnie jak oglądacie ten odcinek, to będę jutro. Ale seria ruszy dopiero od... Co z tym kotem? Seria ruszy dopiero od soboty. Także od razu was serdecznie zapraszam w sobotę na pierwszy odcinek z Pakistanu. Rozkręcę naprawdę dobrą serię. Wszystkie tu 6 krajów będę chciał pokazać z jak najlepszej strony, żebyście zobaczyli jak tam wygląda. Jeśli ktoś by z was się chciał tam też wybrać. No i myślę, że dobrze to zrobię. No naprawdę, mamy z Alą naprawdę fajny plan na te kraje. Później ja już sam na Afganistan i na Irak. Później ta Afryka. Końcówka roku zapowiada się naprawdę mocno na YouTube. Także fajnie jakbyście śledzili na bieżąco. Wiadomo, zawsze wtedy lepiej algorytmy działają. No i wiadomo, nam się też chce bardziej robić coraz lepszej treści dla was. Jak widzimy, że są fajne wyniki, że wam się to podoba i że oglądacie. A u mnie 3 dni już minęły od przeszczepu. Dzisiaj byłem to umyć. I co? I teraz musi się leczyć. Teraz po 6 miesiącach powinny już być jakieś efekty w miarę spoko. Wiadomo, końcowe dopiero po 12. Ale czas i tak minie, pamiętajcie. Ja nie wiem jak oni tak mogą siedzieć, jak tu tak głośno gra. No jak się ludzie bawią. Tutaj wszedłem akurat w taką ulicę, gdzie kluby są. Ale pamiętam na przykład ostatnim razem, jak wyszliśmy tutaj na miasto, no dobra, to było rok temu też, to był październik, no to kluby niby, wiecie, no jeden obok drugiego, no ale tak naprawdę w środku ludzi nie było. Pamiętam dopiero wtedy jeden znaleźliśmy taki klub, który był jakby w hostelu chyba, coś takiego to było. No i dopiero tam byli naprawdę ludzie, tam impreza była świetna, super grali. Wszyscy się dobrze bawili. Też taka fajna ulica, którą lubię, gdzie są same restauracje. Właśnie nie wiem dlaczego tu na kolację nie przyszedłem. Dzisiaj w ogóle mecz był. Wszyscy chodzili w koszulkach, flagi wiszą. Lokalna drużyna chyba grała. No właśnie o tym przed chwilą miałem mówić, że ostatnio to właśnie chodzili i grali i śpiewali i gdzieś ich właśnie już teraz widziałem i nie wiem gdzie. Ale ludzi to... Jeśli ktoś z was nie był w Istambule i się zastanawia, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Nie no, jutro obowiązkowo muszę tutaj na tą ulicę sobie przyjść jeść. Nie wiem jak ja to dzisiaj zrobiłem. Miałem to w planach. No jak przychodziłem do jednej restauracji, wszedłem i zjadłem i coś mi się zwiesiło, no. Ale zdarza się. Czasem się zdarza. No. Właśnie przed chwilą sprawdziłem. 10 000 kroków już mi przeszło. Już przeszedłem 10 000 kroków. Także zabijam się do chaty. Trzeba się wyspać. I jutro kolejny dzień. Mówiłem jeszcze 3 dni. I zaczynamy. Pakistan. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Będzie jeszcze jeden odcinek z Turcji, w którym pokażę wam parę fajnych rzeczy. Także warto zobaczyć. A później nowa seria.